marzyciel, wizjoner, profesor anglistyki, światowej klasy szekspirolog, oficer Orderu Imperium Brytyjskiego. Jerzy Limon, pisząc pracę doktorską o działalności angielskich aktorów w XVII-wiecznym Gdańsku, odkrył rycinę Petera Willera pokazującą gdańską szkołę fechtunku. Była ona niezwykle podobna do elżbietańskiego Fortune Playhouse w Londynie. Okazało się, że w gdańskiej Fechtschule znajdował się teatr i oprócz nauki fechtunku odbywały się w niej widowiska cyrkowe, a co najciekawsze, występy znakomitych angielskich trup teatralnych. Kiedy 25 lat temu zrodziła się idea budowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, wszyscy, łącznie z moją rodziną, uważali, że oszalałem. I ta łatka szaleństwa trochę do mnie się przypięła i towarzyszy mi przez ten cały okres. Ale coś w tym jest chyba, że marzenia, sny są z tej samej tkanki, co szał. Przecież starożytni już wprowadzili pojęcie furor divinus, boskiego szału, który towarzyszy wszelkim działaniom twórczym, a twórczością jest również budowa teatru. W 1990 roku Limon wraz z grupą przyjaciół założył fundację Teatrum Gedanense. Celem głównym fundacji jest odbudowa Teatru Szekspirowskiego, który w Gdańsku rzeczywiście istniał. Zbudowany około 1610 roku. Przez blisko 200 lat był jedynym publicznym teatrem w Gdańsku. Był to też pierwszy publiczny teatr w Rzeczpospolitej. Ciekawostka historyczna i mam nadzieję, będzie to wielka atrakcja turystyczna w Gdańsku. Był 91 rok, sam początek kapitalizmu. Mnie się wydawało, że w demokracji to będziemy mieli rządy światłych polityków i przy nowej gospodarce szczodrych kapitalistów. Więc wydawało mi się, że wystarczy mieć dobry pomysł, a tu pieniądze jak manna z nieba spadną. Nic takiego się nie stało. Takim poważnym ostrzeżeniem była nasza inauguracja. Dostrzegłem, że niektórzy właśnie zamiast sięgać do kieszeni po książeczki czekowe, to upychali tam butelki z winem musującym i ukradkiem wynosili je do domu. Istotą kreatywnego szaleństwa Jerzego Limona był rozmach myślenia i niezłomna wiara w sukces projektu. On mówi, że list pisze. O, to się jeszcze bardziej zaciekawiłam. Mówię, a do kogo ty piszesz list? Mówię, ja piszę list do księcia Karola. Ja mówię, tak? A w jakiej sprawie? Tak sobie pomyślałem, że bardzo dobrze będzie, żeby książę Karol został naszym patronem. Moja żona się śmiała ze mnie, uznając, że już zupełnie postradałem zmysły. Wysłałem list na zły adres, bo jedyny pałac, jaki wtedy znałem w Londynie, to był pałac Buckingham, a książę mieszka w innym pałacu. No ale na szczęście poczta jest królewska w Anglii, więc list trafił gdzie trzeba i po paru miesiącach ciszy przyszedł list podpisany przez koniuszego księcia. Od tego czasu ja się zawsze śmieję, że widocznie sprawy teatralne podlegają koniuszemu. Ale po 2 tygodniach przyszedł list, tym razem pisany przez sekretarza osobistego, który pisał, że książę postanowił przyjąć nasze zaproszenie do objęcia patronatem przedsięwzięcia i że będzie zaszczycony z tego powodu. Tak napisano. Jerzy Limon zdał sobie sprawę z tego, że każde kolejne działanie Fundacji Teatrum Gedanense musi być spektakularne. Za każdym z tych unikatowych zdarzeń stała śmiała, czasem szalona koncepcja profesora. Sięgnęliśmy
do tradycji, renesansowej tradycji, kiedy to prawie każdego roku do Gdańska przyjeżdżali aktorzy angielscy podczas jarmarku dominikańskiego, dając występy. Były to zawodowe zespoły świetnych aktorów, którzy uważani byli za najlepszych w swoim fachu. I tu warto dodać taką ciekawostkę, że jeszcze za życia Szekspira w Gdańsku jego sztuki grywano. Chcemy nawiązać do tej tradycji, nawiązujemy już do tej tradycji od zeszłego roku, kiedy wymyśliliśmy Gdański Tydzień Szekspirowski, który się rozrasta. Rozrasta się również dzięki temu, że do współpracy zaprosiliśmy rozmaite instytucje, między innymi Teatr Wybrzeże, Fundację Sfinks i wspólnymi siłami tworzymy imprezę coraz bardziej okazałą, coraz świetniejszą artystycznie. Coraz bardziej spektakularne były sposoby na zdobywanie pieniędzy. W wielu z nich pomagał książę Karol, a w USA na prośbę polskiej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej amerykańska pierwsza dama Laura Bush zgodziła się objąć patronat nad uroczystą, charytatywną kolacją w Waszyngtonie zorganizowaną na rzecz odbudowy teatru w Gdańsku. Gdy już wszyscy uwierzyli w sens odbudowy elżbietańskiego teatru w Gdańsku, profesor Jerzy Limon stwierdził, że nie powinna to być rekonstrukcja, lecz nowoczesny teatr nawiązujący do tradycji. Rozpisano pierwszy w wolnej Polsce międzynarodowy konkurs na projekt teatru. Ten nowy pomysł wywołał wielką konsternację w środowisku architektów. Jeszcze większa była wrzawa, gdy okazało się, że zwycięski projekt, który zachwycił międzynarodowe jury, nie spełnia kryteriów konkursu. Fundacja zakupiła więc projekt z wolnej ręki. W konkursie architektonicznym, który ogłosiliśmy 5 lat temu, zwyciężył projekt Renato Rizzi. Renato Rizzi wymyślił architektoniczną szkatułę. Szkatułę z otwieranym dachem. Przy otwartym dachu można grać przy świetle dziennym, przy zamkniętym tradycyjnie można grać przy świetle sztucznym. Scena elżbietańska, scena włoska, scena centralna, rozmaite kombinacje przestrzeni. Kolejny cud bogini Fortuny to wygrana w konkursie ministerialnym, jedynym, jaki ogłoszono w III Rzeczpospolitej, na inwestycje w kulturze. Teatr Szekspirowski zdobył 75% środków na budowę z Unii Europejskiej. Jerzy Limon przekonał Andrzeja Wajdę, że uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę teatru powinno towarzyszyć szalone przedsięwzięcie „Aktorzy przyjechali”. Na zaproszenie Wajdy na przedprożach ulicy Długiej i Długiego Targu wystąpiło 100 najwspanialszych polskich aktorek i aktorów odgrywających fragmenty szekspirowskich spektakli. Obejrzały to dziesiątki tysięcy gdańszczan, a media kolejny raz rozsławiły ideę teatru. Nikt inny nie wpadłby na szalony pomysł, aby przekazanie firmie budowlanej ziemi pod budowę teatru zamienić w artystyczny performance z tańczącymi koparkami i śpiewającą diwą stojącą w łyżce spychacza. Był to triumf ognia, ciał i maszyn. W trakcie budowy teatru, gdy ledwie powstawały mury budowli, Limon wymyślił Hamleta dwóch czasów, czyli pierwszy zjazd polskich Hamletów w Gdańsku, plenerowy happening teatralny w reżyserii Andrzeja Wajdy oraz Hamlet transgatunkowy w reżyserii Roberta Florczaka. Mury były tłem 4 scen, a przyszły teatr stał się ważnym aktorem unikatowego, multimedialnego spektaklu, w którym 9 Hamletów na żywo prowadziło dialog z obsadą nagraną wcześniej w technice Greenbox i wyświetlanej na tle murów. Jerzy Limon także i z pierwszego otwarcia teatralnego dachu wykreował wielkie publiczne widowisko. Uroczyste otwarcie teatru było wielkim świętem. Z życzeniami od jego królewskiej wysokości księcia Karola i oprawą artystyczną sięgającą niebios, anioły fruwały nad teatrem.
Limon w kolejnym przebłysku artystycznego geniuszu wymyślił, by w 400. rocznicę śmierci Williama Szekspira zatrudnić 400 płaczek żałobnych idących ulicami Gdańska w paradzie. Obrazy z tego wydarzenia obiegły dosłownie cały świat. Gdański Festiwal Szekspirowski wymyślony przez Jerzego Limona stał się jednym z najważniejszych festiwali szekspirowskich na świecie i został wybrany spośród prawie 800 europejskich festiwali jako jeden z 5 najlepszych. W 2017 roku uzyskał nagrodę European Effe Award. Jednym z ostatnich niesamowitych pomysłów Jerzego Limona był międzynarodowy projekt Shaking the Walls. Był on autorem nie tylko koncepcji przedsięwzięcia, ale też idei spektaklu Wymurzanie wolności, którego reżyserem był Robert Florczak. Florczak twierdzi, że Jerzy Limon był wspaniałym artystą konceptualnym, choć jego skromność sprawiała, że niewielu ma tego świadomość. Jerzy Limon nie hamletyzował, ale w tym szaleństwie była metoda pięknego, kreatywnego marzyciela, który zrealizował sen o non-such theatre. Nie jestem pewien, czy to, co oglądam, jest realne, czy może snem. I poprosiłem, żeby mnie z tego snu nie budzono, bo chciałbym, żeby trwał wiecznie.